Cześć! Dzisiaj spróbujemy sobie sfotografować mrówki i zrobimy to w trochę większej skali za pomocą obiektywu Laowa 25 mm Ultra Macro. Ja spróbuję sfotografować te mrówki w skali 3:1, no i będę kombinował z przysłoną. Spróbuję na 5:6, na 8. Zobaczymy, jak będzie z tą głębią ostrości. To będą pojedyncze zdjęcia, nie będą to staki, więc właśnie zobaczymy, jak będzie z tą głębią ostrości przy takich pojedynczych ujęciach. Zdjęcia będę robił z lampą, przy czym zobaczcie, ten dyfuzor, który używam normalnie, jeżeli ja go założę, no to tak, ten obiektyw jest dosyć krótki, on nie jest tak długi jak na przykład Sigma 105 mm makro, więc jeżeli obiekt będzie blisko, bo też punkt ostrości jest dosyć blisko tego obiektywu, no to wtedy to światło pójdzie nam tak jakby zupełnie przed ten obiekt, no i nie doświetli nam go tak, jak tego potrzebujemy. Więc takie proste rozwiązanie, taka kartka papieru, no trochę już taka zmaltretowana, zużyta. W terenie to jest taka bardziej jednorazowa rzecz. Tutaj za pomocą gumki na lampie zamocujemy sobie ją tak. Już Wam pokażę, jak to wychodzi, zobaczcie. No, widzicie coś takiego. Ta kartka tutaj w ten sposób jakby troszkę opada i to światło powinno nam się tutaj rozproszyć właśnie przed ten obiekt, dosyć blisko właśnie obiektywu. Jeżeli ten obiekt będzie dosyć blisko obiektywu, no to to światło nam tutaj dojdzie. No i właśnie zaraz zobaczymy, jak te zdjęcia wychodzą. Jeżeli chodzi o same mrówki, no to je znaleźć jest bardzo prosto, no bo one są właściwie wszędzie. Ale ja bym chciał spróbować zrobić zdjęcia mrówki, która chodzi po liściach, bo ten liść da taki fajny, kontrastowy, zielony kolor. Mrówka jest brązowa, czarna najczęściej, więc fajnie będzie wyglądała na takim zielonym kolorze. Liść pomoże nam też w fajny sposób odbić to światło. Jest troszeczkę jaśniejszy niż taka brązowa czy ciemna powierzchnia, więc to nam ułatwi sprawę. No i będą to pojedyncze zdjęcia, dlatego że te mrówki w ruchu, no one są dosyć szybkie, trudno jest z tą ostrością też trafić. A celem będzie to, żeby trafić z tą ostrością no najlepiej w samo oko tej mrówki. No wtedy te zdjęcia są najciekawsze, najfajniej wyglądają. No i złapać mrówkę w sytuacji, kiedy jakoś ciekawie się też rusza, niekoniecznie statycznie stoi, tylko coś robi właśnie i to jest o tyle ciekawe, że wtedy właśnie taka mrówka w ruchu w ciągu dnia daje nam taką możliwość. No ale wtedy też mamy mało tej głębi ostrości, ponieważ szansę mamy na wykonanie tylko takiego pojedynczego ujęcia. Tym bardziej, jeżeli skala jest taka duża, jak właśnie 3:1. No ale właśnie sam jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło, więc szukam jakichś mrówek i zobaczymy. No, tutaj Wam nagrałem jeszcze kilka takich ujęć mrówek, żebyście zobaczyli właśnie z bliska, jak one się ruszają. Widać właśnie, że ona cały czas w jakiś sposób chodzi. Jak nawet gdzieś na chwilę przystanie, to też się rusza. Więc my, robiąc takie zdjęcia, no musimy postarać się w jakiś sposób za tą mrówką podążać. I najłatwiej będzie, jeżeli ona na tą krótką chwilkę właśnie przystanie, no to mamy szansę zrobić ze 2-3 ujęcia i może akurat z którymś uda się trafić z ostrością. No ta to już w ogóle tutaj widać, że dosyć szybko chodzi. O, tutaj na przykład widać, ta na chwilę przystała i tu można by wtedy właśnie fajne zdjęcie zrobić. No i zobaczcie, tutaj mam dużo takich różnych właśnie krzaczków. No i na nich gdzieniegdzie spacerują sobie takie mrówki. No i teraz ja muszę starać się podążać właśnie za taką mrówką. Ja to robię tak, że będę patrzył przez wizjer i starał się tak trafić z ostrością, żeby najlepiej ostre było oko tej mrówki.
No i zobaczcie tutaj na kilka zdjęć, jakie udało mi się zrobić. Powiem Wam, że jestem ogólnie dosyć pozytywnie zaskoczony, bo ja ten obiektyw używałem ogólnie do robienia stacków. Nie przypuszczałem, że pojedyncze ujęcia dadzą jakby na tyle głębi ostrości, na tyle wystarczająco głębi ostrości, żeby wyszły naprawdę fajnie te zdjęcia. I no jest tutaj duży potencjał w tym, że nawet właśnie w takiej skali 3:1 pojedyncze ujęcia w pewnych sytuacjach fajnie się sprawdzają. No ja ogólnie robiłem na tej przysłonie 5:6 albo 8. Na przykład to zdjęcie, które widzicie, jest na przysłonie 5:6, a to na przykład jest na przysłonie 8. W takich zdjęciach w terenie, gdzie nie ma tu porównania z takim samym ujęciem, no to trudno nawet to jakoś tak bardzo rozróżnić. Jeżeli chcielibyście bardziej wnikliwie to zobaczyć, to nagrałem jakiś czas temu taki test tego obiektywu, gdzie robię dokładnie to samo ujęcie na różnych przysłonach, żeby właśnie sobie porównać, jaka jest głębia ostrości na danej przysłonie. Także możecie to znaleźć u mnie na kanale. No i w zależności tutaj w tych ujęciach, czy dobierałem przysłonę 5:6 czy 8, no to regulowałem mocą lampy wtedy. Na przykład 1/2, 1/4 mocy. Pozostałe parametry, no to była 1/200 sekundy i ISO 400 i tego już tutaj nie zmieniałem w żaden sposób. Więc w zależności od tego po prostu ile światła też w danym momencie było, jaka przysłona, no to regulowałem mocą lampy. No tu takie następne zdjęcie, jakaś inna mrówka niż ta na poprzednich ujęciach. Ona była trochę większa też, więc w takiej skali wygląda właśnie na większą. Bo skali też nie zmieniałem, one są wszystkie robione w skali 3:1, tak jak Wam mówiłem właśnie na początku. No i jeszcze takie jedno. Tu z kolei właśnie jak ta mrówka jest od góry, to jest jeszcze korzystniej przy takiej właśnie niewielkiej głębi ostrości. No bo tak jak przy tym poprzednim zdjęciu, jeszcze Wam tutaj cofnę, no to przy samej takiej jakby twarzy, portrecie takiej mrówki, no to cała ta reszta w tle już jest bardzo rozmazana, a też nawet jak widać tutaj minimalnie nie trafiłem w to oko z ostrością. Z kolei inne ciekawe właśnie elementy są ostre. Nawet ta głębia ostrości wtedy nie pokryje całej tej głowy. Natomiast tak jak właśnie tutaj w przypadku tego zdjęcia od góry, no to jest ostrość na oko. No czubek głowy jest troszeczkę nieostry już, ale dużo elementów tej mrówki jakby mieści się w tej głębi ostrości, przez co też jest zdjęcie ciekawe. No pamiętajmy, że te mrówki są naprawdę małe, no więc na zdjęciu w takiej skali na szerokość kadru no jest jakieś 7 mm w tym przypadku, więc to jest już naprawdę mało, jak na takie pojedyncze ujęcia i zdjęcia z ręki też. No więc jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was też na moje inne filmy na kanale. Wkrótce będą pojawiać się też kolejne filmy o fotografii owadów. Zapraszam Was też do mnie na Instagrama. No i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!